Uwaga, będzie wielkie boom. To była największa nienuklearna eksplozja na świecie. 4 sierpnia 2020 roku w porcie w Bejrucie wyleciały w powietrze tysiące ton groźnych chemikaliów. I mimo, że od tego czasu minęły 3 lata, a wina libańskich polityków jest oczywista, do tej pory nikt nie został rozliczony. Obejrzyj ten film do końca, a dowiesz się, dlaczego doszło do tak gigantycznej eksplozji i jak to możliwe, że nikt nie został jeszcze ukarany. Tak wyglądał port w Bejrucie kilka dni po tym, co stało się 4 sierpnia. Eksplozja zabiła co najmniej 218 osób, raniła 7 tysięcy i zniszczyła połowę miasta. Straty szacowano na 15 miliardów dolarów, a bez dachu nad głową pozostało 300 tysięcy osób. Wybuch był odczuwalny w całym Libanie, ale także w Turcji czy w Syrii. Już kilka godzin po eksplozji do pomocy ruszyły międzynarodowe organizacje, a w Bejrucie zaczęło się wielkie odgruzowywanie. Sytuacja była o tyle trudna, że Liban znajdował się już wtedy w stanie zapaści gospodarczej, którą wybuch tylko pogłębił. No i panowała pandemia COVID-19. W Bejrucie w powietrze wyleciało 2750 ton niebezpiecznych azotanów, które były przetrzymywane bez żadnych zabezpieczeń w portowych magazynach. Jak to możliwe, że nikt nic z tym nie zrobił? Cofnijmy się do roku 2013. Wtedy to do Bejrutu wpłynął statek, który wiózł niebezpieczny ładunek z Bośni do Mozambiku. Maszyna wpłynęła do Libanu prawdopodobnie dlatego, że miała problemy techniczne, a że właściciele, czyli biznesmeni z Rosji i Cypru, nie płacili ukraińsko-rosyjskiej załodze, ta wpłynęła do portu i zeszła ze statku. Na miejscu pozostał jedynie kapitan. Rosyjski biznesmen wkrótce potem zbankrutował, a portowe władze orzekły, że statek nie nadaje się już do użytku. Co zrobiono z niebezpiecznym ładunkiem? Wrzucono do jednego z magazynów i w zasadzie o nim zapomniano na całe 6 lat, a sam statek zatopiono w 2018 roku. Przez następne lata politycy w Bejrucie oraz urzędnicy toczyli ze sobą bój o to, kto ma zająć się azotanami, to znaczy spychali problem na innych. Libańska służba celna co roku słała w tej sprawie listy do sędziów, którzy mogli coś w tej sprawie zrobić. Reakcji nie było, mimo że wszyscy w Bejrucie wiedzieli o tykającej bombie w porcie, aż w końcu doszło do tragedii. Skutki eksplozji były dramatyczne. Na miejscu powstał ogromny krater, a wybuch zatopił jeden z ogromnych statków w porcie. Jeden z największych szpitali w mieście został całkowicie zniszczony, a lekarze musieli operować pacjentów na ulicach. Zniszczonych zostało też 90% hoteli w mieście. Co zatem zrobiono ze sprawą? Najpierw premier powołał specjalny komitet do zbadania wszystkich okoliczności, choć tak naprawdę media pisały o azotanach wielokrotnie i wszyscy w Libanie wiedzieli, co dokładnie się stało. Oczywiście władze zignorowały apele innych krajów, by śledztwo stało się międzynarodowe. 16 przedstawicieli portu trafiło do aresztów domowych, a w ciągu pierwszego miesiąca aresztowano w sumie 25 urzędników. I tak naprawdę na tym się skończyło. Na porcie rękę trzymają prominentni libańscy politycy, w tym z szyickiego Hezbollahu, i zadbali oni, by żadnemu politykowi włos z głowy nie spadł. Gdy prowadzący sprawę prokurator chciał wzywać na przesłuchania ministrów, politycy najpierw zażądali odwołania prokuratora, bo ten, tu cytat, za bardzo miesza się w politykę. A potem nałożyli takie procedury, które skutecznie blokują śledztwo do dzisiaj. Efekt jest taki, że wszyscy dobrze wiedzą, że winni zaniedbań są nie tylko portowcy, ale i politycy, w tym prezydent i premier. Ale nikt nie został w tej sprawie osądzony. Dodajmy, że gdy Liban był przez 3 lata trawiony największym od wieków kryzysem gospodarczym, politycy także tylko udawali, że coś robią. Wielotysięczne manifestacje na ulicach nie wniosły niczego, bo politycy po prostu zabetonowali się na stanowiskach. Ciekaw jestem Twojego zdania na ten temat. Co myślisz o tej dramatycznej i pełnej politycznych zaniedbań historii? Na naszym kanale mam dla Ciebie więcej ciekawych i niebanalnych historii z Bliskiego Wschodu, z Ameryki i nie tylko.
To zarówno filmy, jak i podcasty. W opisie kanału znajdziesz szczegółowy rozkład jazdy. Subskrybuj i koniecznie włącz powiadomienia, by nie przegapić żadnego nowego odcinka. I zajrzyj też na naszego Instagrama i koniecznie powiedz też o nas swoim znajomym. Do zobaczenia!